dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować budowę silnika do modelu Dodge'a Chargera. Pokażę, jak w szybki sposób można usunąć chrom z gotowych elementów, aby móc pomalować je na dowolny kolor. Wykonam też m.in. świece i cały układ zapłonowy. Zapraszam. Z kluczowych elementów silnika do zrobienia został nam gaźnik i alternator. Te dwa podzespoły umieszczone są na ramce już pochromowanej, ale w oryginale te części nie były na pewno chromowane, a aluminiowe. Dlatego usunę z nich warstwę chromu i pomaluję na odpowiedni kolor. Fabryczny chrom na ramkach jest dosyć gruby, co przy bardzo małych elementach nie wygląda najlepiej, ponieważ po prostu gubią się detale. Dlatego czasami nawet jeśli części finalnie mają być pochromowane, to można zmyć z nich chrom i pomalować ponownie już bardzo cienką warstwą gotowej farby. Oczywiście jest to zabieg opcjonalny i też nie jest powiedziane, że zawsze uzyskamy lepszy efekt. Moim zdaniem najprostszy sposób na usunięcie chromu z elementów to użycie zmywacza do farb akrylowych firmy Vamot. Odcinamy z ramek wybrane elementy i po prostu wrzucamy do niewielkiej ilości zmywacza i zostawiamy tak na 10-15 minut. Po tym czasie przy pomocy twardego pędzelka usuwamy warstwę chromu. Trzeba tylko uważać na skórę, ponieważ zmywacz jest substancją drażniącą i kontakt z nim nie jest wskazany. Oczywiście szkodliwe są też opary, dlatego trzeba zadbać o dobrą wentylację lub po prostu założyć maskę. Po dokładnym osuszeniu części maluję je podkładem. Przy okazji też przygotuję sobie kilka elementów, które będą za chwilę potrzebne. Filtr powietrza, koła z paskami i pompę wspomagania. Następnie gaźnik oraz alternator maluję czarną błyszczącą farbą Tamiya X1 i dopiero na nią nałożę farbę metaliczną w kolorze aluminium. Użyję tutaj tej samej farby, którą malowałem wcześniej skrzynię biegów, czyli Vallejo Metal Color Dark Aluminium. Kolorem X18, czyli czarną półmatową farbą, maluję wcześniej przygotowane części. Na pompie wspomagania tą samą już aluminiową farbą maluję korek. Gumowe paski dla niewielkiego kontrastu pomaluję farbą Tire Black. Równie dobrze można użyć tutaj czarnej matowej farby. Została nam jeszcze obudowa rozdzielacza zapłonu. Była ona wykonana zwykle z gładkiego brązowego tworzywa. Pomaluję ją farbą Tamiya XF68, a ponieważ jest to farba matowa, to po wyschnięciu nałożę jeszcze lakier błyszczący. Podstawę rozdzielacza, zgodnie z tym, co sugeruje instrukcja, maluję na kolor aluminium. Przechodzimy do filtra powietrza, na którym ma znaleźć się kalkomania z nazwą silnika Magnum. Nie jest to łatwa sprawa, bo obudowa filtra jest wypukła i kalkomania nie będzie przylegać idealnie. Producent daje nam tutaj małą podpowiedź, aby kalkę przeciąć, ale zaryzykuję i spróbuję nałożyć ją w całości z pomocą płynów do zmiękczania kalkomanii. Najpierw smaruję powierzchnię płynem Microset i w międzyczasie wkładam kalkomanię do wody. Po około 30 sekundach wyjmuję kalkę z wody i umieszczam ją na swoim miejscu.
Przy pomocy pędzelka staram się tak jakby przykleić ją na jak największej powierzchni i ułożyć na właściwym miejscu. Jak widzicie, nie wygląda to na razie dobrze i dlatego bez zbędnego czekania nakładam płyn Microsol i to dosyć obficie. Zmiękczy on kalkomanię, a następnie w czasie wysychania naciągnie i dostosuje do powierzchni. Także nawet przy takich zniekształceniach powinno wyjść to w miarę dobrze. W międzyczasie możemy zająć się montażem przygotowanych wcześniej elementów. Przyklejam na swoim miejscu gaźnik. Do kół z paskami mocuję alternator oraz pompę wspomagania. Rozdzielacz przyklejam do bloku silnika. Używam tutaj cały czas kleju cyjanoakrylowego w bardzo niewielkich ilościach, dlatego że klej do plastiku rozpuściłby farbę i zepsuł całą pracę. Okazało się, że frontowa część wentylatora również znajdowała się na ramce z częściami chromowanymi, więc na szybko musiałem ją przemalować na kolor aluminiowy, analogicznie jak wcześniej gaźnik i alternator. Teraz pora na świece zapłonowe. Z sześciokątnego profilu o szerokości 1 mm wycinam środkowe części świec. Korzystam tutaj z piłki w formie żyletki oraz przymiaru, żeby wszystkie elementy były tej samej długości, około 0,5 mm. Izolatory oraz gwintowane części świec, które będą ukryte w bloku silnika, wykonam z cienkich prętów plastikowych. Nie muszą to być gotowe profile. Takie krótkie fragmenty można wykonać z niepotrzebnych fragmentów ramek. Nad rozgrzanym palnikiem kuchenki elektrycznej rozciągam kawałek ramki, tak aby uzyskać w miarę równy odcinek o średnicy około 0,5 mm. I z niego odcinam równe porcje o długości około 2 mm na izolatory i przyklejam je do przygotowanych wcześniej sześciokątnych rdzeni. Po drugiej stronie w podobny sposób przyklejam nieco krótsze już dolne części świec. Po wyschnięciu kleju maluję metaliczną farbą końcówki świec, izolatory zostawiam niepomalowane, kolor białego plastiku dosyć dobrze oddaje rzeczywisty kolor izolatorów. Tak wyglądają gotowe świece. Myślę, że jak na elementy, których praktycznie zupełnie nie będzie widać w modelu, to jest całkiem w porządku. Przewody zapłonowe wykonam z kynaru. Jest to rodzaj bardzo cienkiego przewodu elektrycznego o średnicy rdzenia jedynie 0,24 mm. Potrzebna mi będzie tylko izolacja z tego przewodu. Wycinam kilka fragmentów o długości pomiędzy 2 a 4 cm. Odcinam z nich końcówkę izolacji i wyciągam rdzeń. Tym samym otrzymujemy cienką, elastyczną rurkę, która dobrze zaimituje nam przewód zapłonowy. Teraz na końcach każdego odcinka poszerzam otwory przy pomocy igły, a następnie umieszczam w nich końcówki wykałaczek. Tak przygotowane przewody podgrzewam ostrożnie nad palnikiem i delikatnie rozciągam. W ten sposób na końcach przewodów powstaną tak zwane fajki zagięte pod kątem 90 stopni, które łatwo zamontujemy do świec oraz do rozdzielacza. Do końcówek przewodów wklejam przy pomocy kleju cyjanoakrylowego teraz świece, a następnie świece wklejam w nawiercone wcześniej otwory w bloku silnika. Teraz trzeba tylko zwrócić uwagę na odpowiednią długość przewodów. Znaczenie ma również rozmieszczenie przewodów w rozdzielaczu. Różne silniki mogą mieć różne układy rozdzielacza, a więc jeśli ma to być zrobione dobrze,
to na taki detal też warto poświęcić chwilę i podłączyć przewody zapłonowe w odpowiedniej kolejności. Mam przygotowaną jedną stronę silnika, druga musi poczekać na nowe przewody, ponieważ te, które zrobiłem, okazały się za krótkie, ale dokończę montaż już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!